Technics SL-G700 Network i Super Audio CD Player. O tym będzie dzisiejszy materiał i pokażę Wam, jak wiele możliwości można wyciągnąć z tego kombajnu multimedialnego. Zapoznam Was z obsługą tego urządzenia, opowiem o Super Audio CD, o streamingu z Tidala czy też Apple Music, o radiu internetowym, jak również o odtwarzaniu z pamięci USB, Zacznę jednak od tego, co na początku znajdziemy w kartonie, kiedy go otworzymy. Oczywiście sam odtwarzacz, pilota, przewód RCA, instrukcję obsługi oraz przewód kontrol. Po lewej stronie jest nowy przewód Technicsa, po prawej stary przewód Technicsa sprzed 20 kilku lat. Robi różnicę, prawda? Na froncie panelu znajdziemy przycisk gotowości włączenia, wskaźnik zasilania, wyjście słuchawkowe, port USB typu A, czujnik sygnału pilota, tackę CD, wyświetlacz, przycisk otwierania tacki, przyciski sterowania, wielofunkcyjne pokrętło sterowania, przycisk wyboru źródła oraz przycisk głośności słuchawek. Z tyłu znajdziemy analogowe wyjścia XLR i RCA, optyczne i koncentryczne wyjście cyfrowe, optyczne i koncentryczne wejście cyfrowe, port LAN, port USB typu A, złącze systemowe Control oraz dwie anteny do połączenia bezprzewodowego. Mimo że format Super Audio CD zadebiutował w 1999 roku, to dopiero SL-G700 jest pierwszym odtwarzaczem firmy Technics, który potrafi odtworzyć Super Audio CD. Dzięki przetwarzaniu Direct Stream Digital odtwarzana muzyka charakteryzuje się zdecydowanie większą liczbą szczegółów w porównaniu do wszystkim nam dobrze znanym płyt CD. Warto tu też wspomnieć, że w przypadku odtwarzania muzyki z Super Audio CD sygnał emitowany jest tylko przez analogowe wyjścia RCA i XLR. Wydaje się to być celowym działaniem producentów, aby zapobiec kopiowaniu materiałów cyfrowych. A co z dostępnością płyty Super Audio CD na rynku? Tu sytuacja komplikuje się, gdyż wybór nie jest zbyt wielki, za to ceny nośników już do tych większych należą. Technics SL-G700 może odtwarzać i dekodować również płyty w systemie MQA. Jest również wstecz kompatybilny i możemy korzystać z bibliotek płyt CD, które posiadamy od kilkudziesięciu lat. Samo urządzenie jest bardzo mocno rozbudowane pod kątem streamingu. Możemy zatem skorzystać z Tidala, Spotify czy Deezer oraz też innych, o ile będziemy mieli taką ochotę. Mamy tu jednak predefiniowane 3 ustawienia dla kolejnych serwisów. Technics Audio Center. Ta aplikacja, którą pobierzecie z App Store bądź z Google Play i warto ją na początku zainstalować. Otworzy to nam drogę umożliwiającą szereg różnych ustawień, poczynając właśnie od serwisów streamingowych, poprzez wybór źródeł, które będziemy mieli podłączone do naszego G700, czy też innych ustawień systemowych związanych nawet ze wzmacniaczem. Aplikacja jest łatwa i intuicyjna i już po kilku minutach swobodnie możemy z niej w pełni korzystać. A teraz o streamingu na przykładzie Tidala. Możemy go w zasadzie na 2 sposoby odtwarzać. Z urządzenia zewnętrznego, tak jak w tym przypadku ze smartfona, przesyłając muzykę na G700 za pośrednictwem Chromecastu,
bądź w drugi sposób, w którym to tworzymy playlisty, zapisujemy je w aplikacji i korzystamy z nich, bądź też wykorzystujemy playlisty przygotowane przez Tidala, których wybór jest bardzo, bardzo duży. Ja preferuję ten pierwszy sposób, ale to od Was zależy, który bardziej Wam przypasuje. Korzystam też z alternatywnego źródła, którym jest Apple Music. W tym przypadku transmisja odbywa się poprzez AirPlay. Jak widzicie, również obsługa samej aplikacji jest bajecznie prosta. Tu niestety nie możemy skorzystać z aplikacji wbudowanej w sam G700, ponieważ takowej obsługi on nie posiada. Za to wykorzystujemy w pełni możliwość transmisji. Używając Apple Music możemy również sterować głośnością przy pomocy telefonu, jak również i smartwatcha, o ile posiadamy takowego na ręku. A więc Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music. Możemy tutaj wybierać w streamingu tak jak tylko chcemy. Radio internetowe. Tutaj mamy w czym przebierać. Wystarczy otworzyć aplikację i szukać tego, na co mamy tylko ochotę. Jest w czym naprawdę wybierać. I myślę, że każdy znajdzie swoją ulubioną stację radiową, nawet na drugim końcu świata. Możemy taką stację zapisać, dodać do ulubionych i wówczas z samego odtwarzacza możemy bardzo szybko ją wybrać. G700 dysponuje również dwoma portami USB typu A. Jeden na froncie, drugi z tyłu urządzenia. Do tego tylnego możemy podpiąć zarówno pendrive'a, jak również dysk twardy, dzięki czemu dostęp do ulubionych naszych archiwów muzycznych jest, można powiedzieć, że wręcz nieograniczony. Formaty plików, z którymi radzi sobie G700, myślę, że usatysfakcjonują wszystkich. Przez port LAN możemy podpiąć również Technics ST-G30, serwer muzyki Technicsa. To urządzenie jednak dosyć trudno nabyć, że tak to określę. Jeśli używacie komputera z systemem Windows i macie Windows Media Player, możecie stworzyć playlistę i tak podpięty komputer do sieci domowej może Wam służyć jako serwer muzyki. G700 to takie urządzenie, któremu należy wiele godzin poświęcić, aby poznać w pełni jego możliwości. A jakie jest Wasze zdanie? Podzielcie się w komentarzach.